Kochani, jadę po Krzysia, jest dzisiaj piątek. Nie wiem, co z tego będzie, ale zobaczymy. Napisała mi moja jeszcze żona w SMS-ie, że ona nie chce, żebym ja dzisiaj przyjeżdżał. Dla dobra dziecka Krzysiu będzie przesłuchiwany w czwartek następnego tygodnia i to wyszło z tych spraw, więc jadę i wiem, że musi mi to dać, a co z tego wyjdzie, to będzie na filmie. Na razie. Tutaj teraz mieszka Krzysiu. Dzwonimy. Halo? Ja po Krzysiu. A ja się wyraziłam jasno, nie? Nie, ja po Krzysiu. No nie. Według umowy. Przyjdź, to ci pokażę umowę. No nie, mówiłam coś. To się nie liczy, ty możesz cuda mówić. 27. Jak ja? Dlaczego nie? Jak nie pójdziesz tam, to zadzwonię do dzielnicowego. Jak ja prosiłem o środę, to się nie zgodziłaś. Więc dzwonimy na policję. Kochani, tak przyjechałem z powrotem do domu. Usiadłem tu na ławce, gdzie powinienem być teraz z Krzysiem na placu, bawić się. Co matka wyprawia z Krzysiem, to już słyszeliście rozmowę przez ten domofon. Zadzwoniłem na policję. Ona straszyła mnie, że zadzwoni do dzielnicowego. To mi śmiech trochę wziął, no ale trudno. Zadzwoniłem ja na policję, zgłosiłem wszystko, wytłumaczyłem. Najważniejsze, że ta sprawa została zapisana i teraz chcę wam tylko powiedzieć i innym też facetom, może i kobietom, którzy robią jakieś uzgodnienia między mężem a żoną, podpisaną przez adwokatów i powiem szczerze, że to nie ma żadnej wartości. Jeżeli to nie jest zrobione przez sąd, trochę to może kosztuje, ale warto, bo tamte uzgodnienia nic nie znaczą. Jak wiecie, ja miałem porozumienie też zapisane i okazuje się, że nie ma prawa takiego w Polsce, które by egzekwowały naszą umowę, nasze porozumienie podpisane przez adwokatów i nas osobiście. I po co to jest? No? I teraz powiem wam, że z Krzysiem byłem umówiony, że pojedziemy gdzieś na kemping. Parę dni temu zadzwoniłem do tych, gdzie jest przyczepa. Odwiedziłem tą przyczepę, nagrałem tam parę słów. Powiedziałem tam coś niecoś o przyczepie, ale to puszczę wam po tym, jak skończę teraz te nagrywanie. Jeszcze nadmienię, że Krzysiu w czwartek, następny tydzień, będzie przesłuchiwany przez sędzinę, która prowadzi naszą sprawę, że ja chciałem zabić Krzysia i żonę. Ale jak już mówiłem, żona, żeby nie zapłacić kary za to, że nie posłała Krzysia do zerówki, kara wynosiła 6 000 najmniej, górna granica 10 000. To postanowiła zrobić takie porozumienie, że ja mogę Krzysia zabierać do siebie. I już mnie obchodziło, czy ja zabiję Krzysia, czy nie, ale byle ona nie zapłaciła pieniążków. I teraz nagle porozumienie nic nie znaczy, dlatego, że ona robi co chce. Powiedziała, że dla dobra Krzysia, bo Krzysiu
będzie przesłuchiwany w sądzie, to on nie może się spotkać ze swoim tatą. A ja wiem, po co ona mi go teraz nie dała. Bo chce go tak zmanipulować, a jak to zrobiła, to się okaże, bo to będzie w zeznaniach i w nagraniu. Więc o tym nagraniu powiem wam już kiedy indziej. Teraz zapraszam was do tego urywku, co kilka dni temu nagrałem w przyczepie. Tam się dowiecie kilka rzeczy. Tak, jestem przy przyczepie. Napis jeszcze jest na górze. Dawno mnie tu nie było, ale muszę wam w kilku słowach coś powiedzieć. Jak wiecie, toczą się różne sprawy o rozwód, sprawa o opiekę nad Krzysiem. Michał już ma 17 lat w maju, teraz 18 rok. Sprawa następna, że ja chciałem zabić Krzysia i żonę. No i o tym by trzeba dużo powiedzieć, ale także już zeznając na policji żona, że jej nie zależy na pieniądzach. Później powtórzyła to na jednej z rozpraw w sądzie, że jej nie zależy na pieniądzach, a po 2 lub 3 tygodniach złożyła pozew o podział majątku i mam miesiąc czasu, żeby jej zapłacić prawie 190 000. No chore to jest. No. Ale coś o przyczepie. O przyczepie powiem tyle, że jak w zeszłym roku, na początku roku, jeszcze przed sezonem, rozmawiałem z żoną i przy tym był Krzyś, bo myśmy akurat rozmawiali z Krzysiem o wyjazdach. To ona powiedziała, ją już przyczepa nie obchodzi, ona nie będzie jeździć. A ja jej odpowiedziałem na to, to po co nam ta przyczepa? To się pozbędę tej przyczepy. A ona mi odpowiedziała dosłownie, rób co chcesz, mnie już przyczepa nie obchodzi. I od tamtego momentu miałem jakieś takie nadzieje, że to się wszystko zmieni, ale dzisiaj widzę, że nie było sensu czekać, a że wiecie, ile kosztuje adwokat na każdą sprawę i różne inne rzeczy, ile kosztują. Już nie mówiąc o tym, że okradła mnie ponad 9 000 na sam początek, że brat musiał mi przesyłać pieniądze. Przykre to jest, żeby miał z czego żyć i opłaty porobić. No to powiem szczerze, że bardzo byłem taki sfrustrowany i w ogóle myślałem o sprzedaży tej przyczepy, bo nie była dopisana do przyczepy w ogóle. Ale przyszedł mi taki pomysł, że wezmę i zrobię darowiznę. I zrobiłem darowiznę bez pieniążków, czyli bez w ogóle jakichkolwiek korzyści, ale przy tej darowiźnie powiedziałem, że daję wam tą przyczepę za darmo, ale będę musiał mower sprzedać, dlatego że muszę zapłacić adwokata. No i tak to się skończyło i tak żeśmy zrobili. A że oni powiedzieli, że bym nie ruszał tego, tylko dali mi pieniądze za mower, więc już była jakaś
jakaś nadzieja, że to wszystko inaczej się ułoży. I powiem szczerze, że umówiłem się z nimi, że jeżeli oni nie będą wyjeżdżać, a ja będę z Krzysiem, chociaż z początku myślałem, że też i z Michałem, i mogę wówczas brać tą przyczepę na weekend bez problemu. Także na tyle byłoby na początek. Może coś jeszcze pokażę. Kochani, sami możecie wyciągnąć wnioski, jak można manipulować dziećmi, jak matka do czego jest zdolna, żeby tylko ugrać jakieś pieniądze. Opowiem w jakimś filmie od początku nasze wspólne życie, przeżycie, z jakiego bagna ja ją wyciągnąłem, ale to wszystko będzie kiedy indziej. Na dzisiaj dziękuję. Pomyślcie o sobie, co się u was dzieje, czy nie warto nagrywać, robić zdjęcia, bo nawet taka bzdura jak mnie posądziła, że ona nie mogła przebywać w kuchni, w salonie, ale to naprawdę jest totalna bzdura. Róbcie swoje zdjęcia, róbcie historie dla pamiątki, bo te pamiątki mogą się wam przydać później w sądzie. Trzymajcie się. Miłego weekendu wam życzę, bo mój jest bez Krzysia i do zobaczenia.